Hej, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play gra o Tron. Dobrze, zaczynamy wykonywać kolejną misję poboczną. Którędy to muszę wyjść, bo nawet nie wiem, a tracę niepotrzebnie czas, powinienem to ogarnąć sobie przed tym, ale tak, pewnie tutaj muszę wyjść. I zobaczymy, gdzie nas tym razem poprowadzi czerwona kartka. Niebieska, przepraszam. Ja sobie będę je podjadał w międzyczasie jabłko, także będą czasami takie przerwy. Takie na przykład jak teraz, ale cóż, możecie się do tego przyzwyczaić, musicie. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego odcinki tak rzadko się upladują. Odpowiedź jest oczywiście, powinna być prosta. Oczywiście szkoła się zaczęła i chciałbym na początku napaść parę dobrych ocen, skupić się bardziej na nauce, aby później sobie na lajcie bez problemu po prostu nie mieć tego stresu z poprawianiem ocen i tak dalej. No ale zobaczymy, jak to i tak będzie. Dlatego ten odcinek, jeszcze widzicie, nagrywam w czasie wakacji, w sumie pod koniec wakacji, sam koniec. I chcę to rozdysponować na cały wrzesień. Chyba coś takiego. Dobra. Aha, czyli muszę iść tak tam, do Riverspring. Jak zauważyłem, jest cholernie dużo odcinków już tego Alestera, tego gościa, którym kierujemy, naszego protagonisty. No ale cóż, mamy trochę zadań do wykonania tutaj, także nic nie mogę z tym zrobić. Dobra, idziemy do Riverspring, ale deszczowa pogoda, dobra. Gryz jabłka? I wracamy już. W sumie mógłbym je wyrzucić. Albo jeszcze mały kawałek. Ale teraz mogę mówić. Chociaż trochę niekulturalnie gadać z pełnymi ustami, ale nieważne. W ogóle zauważyłem, że troszeczkę głośność była za cicho mojego głosu wobec dźwięków z gry. Dlatego troszkę ściszyłem tam efekty i coś tam jeszcze. A dialogi podgłośniłem. Zwiększyłem głośność dialogów, ok? Tak może być. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało w praktyce i zapomniałem jak zwykle ustawić stopera. Dobra, może tak. Muszę policzyć te 3 minuty. Dodam, nieważne. I tak pewnie będę nagrywał do 20 minut jak zawsze. No dobrze, miej się na baczności. Oczywiście, że się będę miał na baczności. Jak moglibyście wątpić, żebym się nie miał. Dobrze, musimy iść prosto na dziedziniec. Dziedziniec w Hogwarcie. W ogóle to wygląda jak taki Hogwart średniowieczny, ale Hogwart, nie? Dobrze, zobaczymy, co tam nasza siostra potrzebuje, czego od nas chce. Dziedziniec zamku, Riverspring. Te ekrany ładowania. Niestety musimy się do tego przyzwyczaić, ale cóż. W ogóle powiem wam, że chyba wspominałem w jakimś tam odcinku, że tą Gildię Magów czytam. I teraz zacząłem drugą część tego i śmierci mi to Harrym Potterem. Bardzo śmierdzi. Nie chcę wam za bardzo mówić dlaczego. Ponieważ inspiruje się, bardzo się inspiruje ta książka Harrym Potterem. A dlaczego, to może wam zaraz powiem, jeżeli nie zapomnę, jeżeli... O Boże, co się na mnie chcą. But I think you ought to concern yourself with this matter. What are you talking about, Graydon? You heard the discussion between Lady Eliana and the other two, didn't you? I vaguely remember overhearing some people asking for news of their father. Why would that concern me? I'm afraid that it concerns the whole of Riverspring, my lord. The two young ones talking to your sister were looking for their father, Lord Quen Roxton. He happens to be locked away in our dungeons at the moment. What? You have taken a lord prisoner? Yes, on orders from your sister, my lord. And I'm afraid that it might all get out of hand. The Roxtons are a powerful family. They could do great harm to our lands if they so desired. Unfortunately, that's all I know. You'd better talk to your sister, or with the younger Roxtons. Perhaps you could even go and see their father in his cell. I will see what I can do. Thank you, Graydon.
Czyli co, kolejna misja do kolekcji? Zbadaj przyczyn konfliktu pomiędzy rodem Rockstone a LBB. Dobrze, zobaczymy. Eliana, we need to talk. I don't have time, Alester. I have urgent matters to attend to. Like finding a way to deal with the problem of having a lord locked up in our dungeons, is that it? Just the difference of opinion, you say? How did you find out? That's of no consequence. Do you know how serious this is? Lord Roxton belongs to a powerful house. This could result in bloodshed. How did this happen? Lord Roxton came with a handful of armed men and started attacking our people. Ryman and his men managed to overpower them and we threw him in the dungeons. Why would he attack Riverspring? About 2 years ago, when Riverspring was already struggling with debt, Father asked for his help. Lord Roxton had more gold dragons in his coffers than he did subjects on his estate. We hoped he would lend us some of his fortune so the people wouldn't go hungry. We would then have time to find a more permanent solution. Father asked for his help, but the swine demanded my hand in marriage in exchange. I was left with no choice but to accept. Let me guess. There was an incident that stopped the wedding. Well, he did pay us the purse as promised, but shortly after he learned that I was courting someone else. Kristen, a good man, but a peasant. He lived just behind the forge. I can assure you that nothing dishonorable happened between us, but when Quen Roxton saw me in his company, he found it hard to take. How did he react? He called off the wedding and asked us to pay back the money, but we had already spent it feeding the people. So he went back home and dwelled upon it for many years. When word of Father's death reached him, he came here with his men and started taking possessions from our townsfolk. I see. So you locked him in the dungeons. I will deal with this, little sister. Leave it to me. Be careful, Alester. Some of Lord Roxton's men are still around the town and they are real brutes. Fear not. I will come and see you again when I know more. Well, I should go and see the younger Roxtons. No dobrze, ale ona jeszcze podobno ma jakieś problemy, tak? Z tego co mi wiadomo. Dobra. Ja sobie aż zaznaczę to. Aha, czyli to jest to. Przypytaj młodych Roxtonów. Dobrze, idziemy do młodych Roxtonów się zapytać, co oni... O co chodzi? W ogóle co tu się dzieje? No w sumie jeżeli... Dobrze, zobaczymy. Ich zdanie. What do you want? We should talk. So, first the adulterer, now the Red Priest. I am Alester Sarwick, and these are my lands. Therefore, your problem is of concern to me. Ah. Forgive our ignorance, we were not aware. No matter. I was told there were 3 of you. So who is the last of your litter? A wildling, perhaps? Or something worse? Calm yourself, Meredith. Forgive my sister, sir. The situation is rather a burden for us, and she takes after her father. I am not sure I fully understand why you are here. Oh, don't play the innocent with us. As we explained to your sister, our father, Lord Quen Roxton, has disappeared. When he left our castle, he went to Riverspring. He had a few... disputes to settle. Disputes? Yes. But disputes is a weak word. You're the one who is weak, Edwin. Tell him how it is. The Sarwicks have well and truly cheated us. Cheated you? How so? Your sister was betrothed to our father a few years ago. Her hand was offered in exchange for our gold, to bolster the coffers of your dying lands. And what happened? Your sister turned out to be a harlot. That's what happened on the very eve of the wedding. Father found his betrothed in bed with a peasant. That is what our father told us when he came back from Riverspring. He was furious and wanted revenge. After the disgrace caused by your sister, the wedding was immediately called off, but the gold we gave you as a dowry was never repaid. Following Lord Raynald's death, our father decided it was time to go in person and collect what was owed to us. Since then, he has disappeared without a trace. Your sister is at fault. She dishonored our agreement. We demand that our gold be repaid. So that is what you're interested in. Coin.
And our father, of course. Be quiet, Edwin. For all we know, Father might very well have fallen from his horse on his way here. But it does not change the fact that you still owe us the gold. Is that clear? I see. There There are a hell of a lot of differences between Eliana's version of events and that of the Roxtons. If little sister had the right of it, and there really was no adultery, then the Roxtons stopped the wedding without good reason. In that case, we are not duty-bound to pay them back. However, if Eliana was actually mistaken, I need to know what's going on. I have to find Kristen. Eliana said that he lived behind the town's forge. No właśnie, informacji się dowiemy u źródła, bo jedna strona na pewno kłamie, ale która to musimy się przekonać sami. Iść do tego pana, który mieszka za kuźnią. Ciekawe, co nam powie, czy wyjdzie na to, że nasza młodsza siostra jest zła, czy też ten lord cały, ten na kół, nawet nie pamiętam nazwy, czy to on jest temu winny. No zobaczymy, czy będziemy musieli wypłacić te pieniądze, czy nie. To złoto, chociaż nie wiem skąd, sam tego nie pokryje na pewno. A nasza siostra mówiła, że to poszło coś tam na ludność poddanych, to no nie wiem skąd to złoto by się wzięło. No ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce, nie? No, ładuj się. Te loading screeny w tej grze. Malutki minus. Przecież tu nie ma co ładować. Lokacje są małe. Idź do miasta i szukaj Kristona. Obrączki i łańcuchy. No obrączki bo tutaj, a łańcuchy bo tutaj. Okej. Strażnik? Czyżbyś miał jakiś problem? Would you like an escort, my lord? Yes, follow me. I do not really know what to expect from the Roxtons. O, spoko. Okej. Będziemy mieli ekipę? Fajnie, fajnie. Dobrze. Jak mam się tu udać? Pójdę sobie tędy. Tu jeszcze chyba nie byliśmy. Ale epicko. Będziemy mieli eskortę. A, tu jest ten Rox, coś tam. Nie no, chyba problemów... Chyba, że będą jakieś problemy. Bo ich jest tak tu dużo. Jakaś cutscenka? Może tutaj mnie zaatakują? Alchemik. Nie potrzebuję alchemików. O! Shit, co tutaj się dzieje? Move along, stranger. We're here on orders from Lord Roxton. Those orders include dealing with troublemakers harshly. I am the only one who gives orders around here. I am Alester Sarwick. Let me through, or I will order my guards to arrest you, and you'll be sacrificed to the holy flame to pay for your insult. Let him through. A pewnie... Open the door, Kristen. Who are you? What do you want from me? I am Alester Sarwick, your lord. Get out here, or I'll break this door down. Alester? Brother of my sweet Eliana? The very same. Very well. I'm coming out. Okej. The beggar, try not Ej, to hurt Lord kurde, mam jakiś problem z dźwiękiem. Ej! Co tu się dzieje? Ha, dobrze, że miałem eskortę. Jak widać się przydała. Dobra. No nie są zbytnio uzbrojeni i sam też bym sobie dał radę. Ale fajny pomysł z tą eskortą. Naprawdę fajny. Nice and death. Those soldiers weren't going to stop until they had your head. You saved my life, my lord. I don't know how to thank you. Just explain to me what happened between you and Eliana. Between me and... Oh, my lord. We have fallen in love. That's what has happened. They are saying that you lay with my sister in spite of her betrothal to Lord Roxton. Lay with her? Gods be good if only that were true. With respect, my lord, I only glimpsed enough of your sister's flesh to set my heart aflame. I hoped that it might happen, but that brute Quen Roxton tore into my home like a boar in heat.
Lady Eliana had no choice but to return to the castle with him and try to calm him down. She told me she would come back as soon as possible, but it would seem she has been unable to do so. I see. Well, Lord Roxton is not going to calm down anytime soon. You must come to the castle with me. If we wish to settle the matter, there is no other choice. I need you in order to prove my sister's innocence. Ah, very well. If Lady Eliana needs me, then I will be there for her. Let's go then. However, I believe Lord Roxton intends to make things difficult for us. He must have given orders for his men to kill you, should the opportunity arise. He has posted men at different entrances to the castle to block our way. The main gate looks like less of a risk to me. The gate overlooking the docks seems more suited to an ambush. Let's take the bridge. The most important thing is that you reach the castle alive. Let's go. Be on your guard if you wish to stay alive. They will target you. I shall, my lord. For Eliana. Kurde, dźwięk mi szwankuje i nie wiem, czy to nie będzie tego słychać na materiale, ale cóż. Dobrze. Wparujemy tego główną bramą, ponieważ mamy ekipę po prostu. Dobra, będziemy słuchali jego lamentu. Oh yes, she is so beautiful, so strong. That swine Roxton thinks he can just come and call for her like a filly from his stable. But our love is stronger than anything, and there is nothing he can do about it. Tutaj będzie impreza jakaś. No właśnie. Od razu. Jest. Dobra, tu jest tylko dwóch, także okej. No, mamy eskortę, także zero problemów, nikt u nas nie padnie. Dwóch łuczników tam pruje z daleka. Kurde, naprawdę się boję, że spieprzyłem dźwięk w tym odcinku. Mam nadzieję, że tylko u mnie. Tak rwie jakby. Coś w tym stylu. Dobra. Czy tutaj ktoś będzie? Jest jakiś jeden gościu. Dobra, ty coś mówisz mi? Nie, nie mówisz już. Dobrze. Tu jest dwóch. Czy oni nas zaatakują? I tu jest jeden. Nie, tam jest chyba więcej. No zobaczymy, czy ci się też zbiegną. Logicznie, że jak ktoś coś kosztuje kupę srebra. Dobra, czyli jednak się rzucili. A ja mam lagi, nie wiem czemu, naprawdę. Dobra, może takiego kombosa weźmiemy. Dobra, ale komputer może się trochę uspokoją. Krwotok. No ale to... Czemu jest napisane, że to... O, ogniste pięści masz, no spoko. Fuck. Dobra, ale to chyba nie pokrzyżuje mi misji. Zresztą zobaczymy. No, jeżeli mogę do niej wrócić. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego przechodzić jeszcze raz. No dobrze, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, ta sytuacja. Ale kurde, kiedy on zginął? No ale po co zamiast stać gdzieś z tyłu się schować? Mieliśmy przewagę liczebną. To nie, lepiej rzucić się bez broni, walczyć. No zobaczymy, co na to nasza siostra. Niby gościu powiedział, że do niczego nie doszło, ale no... Zobaczymy. No bez niego chyba nie będzie się dało tego rozwiązać. Ale czemu nas zaatakowali? No pewnie, najlepiej atakować. I dowiemy się teraz, co się dzieje. Alester, I heard there was fighting in town. It was Roxton's men. They killed Kristen. I am sorry. What about you? Are you all right? Yes, I was not harmed. They weren't after me. Kristen told me that you made advances towards him, yet you do not really seem to grieve his death. The poor boy. He was the only means I found to avoid getting married. I arranged it so that Lord Roxton would find us together and see enough to assume the worst. I never imagined things would end up like this, and he'd end up dead. The situation has spiraled far out of my control. That is what I feared. So, Kristen was nothing more than a pawn in this game of politics? I'm sorry, Alester. I couldn't think of anything else to do. I do not approve of the means, but what is done is done.
We must now settle the matter with the Roxtons once and for all. Send for them, all three of them. As you wish. No i rozwiążemy całą sytuację. Lord Edwin, you might be somewhat surprised by what you are about to see. Gods be good. Finally, some light. Father! Sir Alester, what is the meaning of this? Your father was in our dungeons. He was locked up after he and his armed men entered the town with aggressive intent and without my permission. We preferred to keep it a secret, so we had time to settle the matter from our side. Settle the matter? What do you mean? The peasant, Kristen, is dead. The insult you suffered has been paid for in blood, Lord Roxton. Ah, at last. That little roach got what he deserved. But that is not enough. You still owe us the dowry and compensation for imprisoning our father. No, this will suffice. Lord Roxton's behavior might be considered an act of war. This is a crime punishable by death. If you want to complain about my sister's supposed adultery to our liege lord's House Lannister, please be my guest. Given the number of witnesses I have on my side, I wouldn't give it long before your heads sit atop spikes. You thieving swine! That's enough, Meredith. He has the right of it. You are truly your father's son, Sir Alester, and just as despicable. For now, I will make do with the death of your peasant. I've no need for your gold. But father! Hold your tongue, Meredith. We're going home. This is too much! Don't expect things to go your way next time we meet, Sir Alester. We're going. I co, i udało nam się? Tak, udało nam się to, także możemy wrócić śmiało do zadania głównego, które zaczniemy wykonywać w następnym odcinku. Jeszcze sobie tu pójdę. Właśnie miałem coś wam tam powiedzieć. O Harrym Potterze, znaczy o nowicjuszce Trudy Canavan. Lol. Ale to może w następnym odcinku, jeżeli nie zapomnę, chociaż na pewno zapomnę. Nie no, postaram się nagrać ten odcinek dosłownie za chwilę, chociaż nie wiem jak z czasem będę miał. Ale dobrze, także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeden odcinek, jedna misja poboczna. Tak jak... Nie wiem, czy chcieliście, czy nie. Nieważne. Ja i tak to tak zrobiłem sobie. Nie wiedziałem, że ta misja będzie taka krótka. I wreszcie przydałoby się zakończyć wątek Alestara w tym rozdziale i przełączyć się na Morsa, bo tą postacią wydaje mi się, że troszkę długo kierowaliśmy, chociaż powiem wam, że na początku czułem niechęć do niego, a teraz nawet może być ten bohater, nie wiem. Jakoś tak nic nie mam do niego. O, gra nam się zapisała, także w tym miejscu kończymy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku Gry o Tron. Hej!